Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj w końcu zabrałem się za drugą część Soul Rivera należącego do uniwersum Legacy of Kain. Jest to czwarta część serii, a druga część opowiadająca o Razielu. Pierwsza część Soul Rivera była, wydaje mi się, grą mocno nowatorską, jeżeli chodzi o znaczy może nie nowatorską, bo sporo nawiązywała do Tomb Raidera, ale była nowatorską, jeżeli chodzi o serię, bo Blood Omen Legacy of Kain był grą, można powiedzieć, taką izometryczną. Nagle pojawia się Soul River, który jest grą całkowicie 3D, gdzie postać Kaina jest postacią poboczną, taką z drugiego planu. To było fajne, bo narodziła się jakby nowa seria, która graczom bardzo przypadła do gustu, no i oczywiście postanowiono wydać drugą część Soul Rivera. No i powiem Wam szczerze, że grając w to na początku XXI wieku bawiłem się lepiej niż grając teraz. Wyszły pewne wady, które mnie w Soul Riverze strasznie irytowały i wydaje mi się, że pewien problem, sporo problemów w Soul River dzisiaj zauważam, te problemy, które gra ma, a których w tamtym czasie po premierze zupełnie nie widziałem, bo cieszyłem się, że to jest kolejny Soul River, że kolejny raz mogę spotkać się z Razielem. Natomiast gra pod kątem mechaniki jest bardzo twórcza. Można powiedzieć, że nie oferuje nic nowego, nic ponad to, co widzieliście w części pierwszej. Zrezygnowano z dużej ilości zagadek. W pierwszej części gra głównie skupiała się na ciekawych dosyć zagadkach, czyli przechodzeniu w ten świat, to się nazywa Spectral Realm, czyli ten świat taki duchowy, tej transformacji świata. Tutaj zostało to bardzo spłycone. Oczywiście Raziel nadal może się przenosić do tego świata duchowego, ale tak naprawdę nie ma wymogu, żeby to robić może w paru miejscach tylko w grze, a tak naprawdę jeżeli nie chcesz, nie musisz. Historia nadal się skupia na Razielu i tutaj gra przede wszystkim bryluje pod kątem scenariusza i opowiadanej historii. Widać, że głównie twórcy się skupili na historii, na losach Raziela, a nie na mechanice. Raziel postanawia dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest, jakie jest jego przeznaczenie. Pojawia się już częściej Kain, który w pierwszej części był głównym takim złym. Tutaj Kain jest taką postacią, znaczy w grze nie wszystko wydaje się już czarne-białe. Pewne są rzeczy, które nabierają nowego znaczenia, inaczej spoglądamy na pewne postacie. Kain cofa się też w czasie, to jest fajne, bo możemy poznać, przenieść się do czasów, zanim zostały zniszczone te filary Nosgoth, i też przenieść się do czasów, gdy w przyszłość, tak, gdy już pewne rzeczy, nie będę tutaj spoilerował, się stały i Kain może zobaczyć, jak świat wygląda po tych pewnych wydarzeniach. I to jest bardzo dobre. To muszę przyznać, że pod kątem fabularnym Soul River jest bardzo, bardzo dobrze stoi, bo udało się tu dopiąć pewne wątki i połączyć te wszystkie historie, między innymi z Legacy of Kain i między innymi z Soul Rivera. Bardzo mi się podoba, w dwójce tutaj jest moment, kiedy Raziel przybywa do zamku i w tle, gdy ma zmierzyć się z Malekiem, w tle słychać dźwięki z intra z Blood Omen Legacy of Kain, czyli z tych wydarzeń, które wydarzyły się z Blood Omen Legacy of Kain. To jest naprawdę bardzo fajny pomysł, żeby te wszystkie części, które powstały do tej pory, scalić w jedno i to się udało i to właśnie ten Soul River 2, on łączy te wszystkie wątki. Bardzo fajny pomysł i muszę przyznać, że to wypadło, no to jest rewelacja. Natomiast pod kątem mechaniki mam sporo zastrzeżeń. Przede wszystkim jest mało fajnych zagadek. W pierwszej części wydaje mi się, że było ich więcej. Tutaj takie ciekawsze zagadki pojawiają się właściwie na samym końcu gry. Natomiast dużo w tej grze jest bezsensownego backtrackingu. Mapa może jest dosyć spora, ale problem jest taki, że bardzo często
musisz biec z jednego końca mapy do drugiego i potem przenosisz się w czasie, ta mapa delikatnie się zmienia, bo jesteś albo w przyszłości, albo w przeszłości, więc tam się pewne rzeczy zmieniają, ale sama konstrukcja poziomu się nie zmienia i ponownie musisz z tego miejsca, do którego przybyłeś, lecieć w drugi koniec mapy. I tak ta gra, mam wrażenie, że tak cię ciąga z jednej do drugiej, tylko po to, żeby odpalić jakąś cutscenkę, żebyś obejrzał jakąś rozmowę i potem znowu zapitalasz z powrotem. Oczywiście mocno tutaj to upraszczam, bo Kane w międzyczasie też uczy się nowych umiejętności dla swojego tego miecza, tak, żeby uruchamiać, ale to i tak jest, wydaje mi się, że bardzo spłycono rozgrywkę, że ta gra pod kątem mechaniki mocno została tutaj spłycona i te zagadki no nie są po prostu fajne. Sama postać oczywiście jest nadal spoko, jest naprawdę fantastycznie wykreowany bohater, no i oczywiście ta cała historia. Historia świata Nosgoth jest jedną z takich ciekawszych w grach o wampirach. Nie mogę powiedzieć, że w ogóle w grach, bo jest o wiele gier, które mają ciekawsze światy, natomiast jest niezwykle interesująca, ale zastanawiałem się, czy nie zrobić jakiegoś story mode ze świata Nosgoth, zwłaszcza, że on naprawdę jest nieźle rozpisane i tutaj ta fabuła pod tym kątem zdecydowanie bryluje w całej serii Legacy of Kain. No i oczywiście to, że mamy tych dwóch bohaterów tak różnych od siebie, a tak ważnych dla świata Nosgoth, czyli Raziela i Kaina, którzy w kolejnej części Defiance będziemy grać raz jednym, raz drugim. Pod kątem graficznym też gra jakoś specjalnie nie ruszyła do przodu. Znaczy widać, że jest troszkę lepiej niż w części pierwszej, ale nie są to jakieś zmiany powiedzmy rewolucyjne. Wydaje mi się, że to jest, że można powiedzieć, że Soul River to troszkę taki mission pack do części pierwszej. No ja muszę przyznać, że przy Soul River 2 mnie zmęczyło. Znaczy, kiedyś grałem, cieszyłem się, Micha się jarała, bujała. Dzisiaj dużo rzeczy mnie tutaj irytowało, między innymi ten koszmarny backtracking, czyli bieganie z jednego miejsca w drugie. No fakt, że czasami te miejscówki są w innych czasach, ale one i tak wyglądają tak samo, tam się niewiele zmienia i to było trochę takie słabe. Natomiast jeżeli gramy pod kątem czerpania radości z fabuły, pamiętamy Legacy of Kain, Blood Omen i pierwszego Soul Rivera, to jest to naprawdę interesujące, bo udało się tutaj te wszystkie wątki jakby zespolić z sobą. Co ciekawe, nad scenariuszem gry czuwała Amy Hemming. Nie wiem, czy jest ona Wam znana, czy nie, ale między innymi była reżyserem wszystkich części Uncharted. Także myślę, że jest to osoba, która ma spore doświadczenie, znaczy oczywiście Soul River był wcześniej, ale jest to osoba, która potrafi fajnie napisać scenariusz i to widać. To widać, że do tego scenariusza ktoś się przyłożył i ma no jest on po prostu ciekawy, tak? Szczególnie jeżeli ciekawi Cię ten świat, to z Soul Rivera 2 wyciągniesz z niego najwięcej o historii tego świata, o początku wampiryzmu w świecie Nosgoth i to jest bardzo spoko, to mi się bardzo podobało. Natomiast to, co mi się zdecydowanie nie podobało, no to mocne spłycenie rozgrywki tych zagadek na rzecz oczywiście opowiadanej historii, ale to tak jak mówię, no to jest, wydaje mi się, że wydaje mi się po części, nie jestem do końca przekonany, ale po części mi się wydaje też, że był mniejszy budżet na tą grę i to widać, tak, że cały czas właściwie ta mapa to jest właściwie cały czas to samo, tylko w innych, tak jak powiedziałem, w innych okresach historycznych, ale nadal cały czas to samo i chodzisz z jednego miejsca w drugie cały czas po tym samym świecie i to jest troszkę takie irytujące, zwłaszcza, że nie zrobiono żadnych teleportów do poszczególnych części tego świata i wszędzie trzeba biegać z buta i to strasznie irytuje, muszę przyznać. Ale jeżeli lubicie historię Nosgoth, interesuje Was historia Raziela, interesuje Was historia Kaina, interesuje Was historia Soul Rivera tak naprawdę, czyli tego miecza, który pochłania duszę, no to zdecydowanie jest to gra, w którą powinniście zagrać, bo tutaj wiele wątków się wyjaśnia się, kim tak naprawdę jest Kain, jest parę takich fajnych momentów, szczególnie kiedy Raziel się przenosi do przeszłości i spotyka samego siebie. No jest tutaj naprawdę dużo takich fajnych motywów, jeżeli chodzi o podróże w czasie. Dużo się też wyjaśnia, to jest chyba bardzo ważny element tej gry, że dużo rzeczy zostaje wyjaśnionych i to jest naprawdę w mojej opinii bardzo spoko. A poza tym bardzo twórcza gra, jeżeli o to chodzi, ale pod kątem fabularnym w mojej opinii bardzo bryluje. Okej.
Wydanie pudełkowe, czyli w Big Boxie Soul Rivera 2 jest bardzo rzadko spotykane. W Polsce już Soul River wyszedł w DVD case'ie. Jedynie chyba w Wielkiej Brytanii pojawiła się wersja w Big Boxie i chyba tylko tam można było taką edycję kupić. Natomiast wszędzie indziej już pojawiły się DVD case'y, czy też CD case'y, nie, DVD case'y i w Polsce między innymi ten DVD case też się pojawił. W środku nie znajdziemy nic, wydaje mi się, specjalnie ciekawego. Mamy oczywiście katalog Eidosu. Te katalogi pojawiają się we wszystkich grach Eidosu, czyli mamy tutaj informacje na temat gier, które wychodzą. Między innymi mamy tutaj Blood Omen 2, który został przeze mnie mocno skrytykowany, ale nadal uważam, że ta gra nie jest aż tak dobra. Mamy oczywiście instrukcję do Soul Rivera. Instrukcja czarno-biała, nic tu w sumie interesującego nie ma, poza właściwie całą tą klawiszologią. I nawet jest taka króciutka historia Nosgoth, co oczywiście to jest też dość ciekawa rzecz, że nie grając część pierwszą Soul Rivera nie ma sensu zabierać się za część drugą, bo autorzy po pierwsze nie wyjaśniają żadnych wydarzeń, które nastąpiły w dwóch pierwszych częściach, czyli w Blood Omen i w Soul Riverze 1, i wrzucają Cię tak, jakbyś tą historię doskonale znał, jakby nie musieli Ci nic tłumaczyć i po prostu ciągną wątki dalej. Więc jeżeli nie grałeś w pierwszego Soul Rivera i nie grałeś w Legacy of Kain, to Soul River 2 no zupełnie nie będziesz wiedział, o co chodzi. Zero w ogóle jakiekolwiek wyjaśniania, o co właściwie w grze idzie. No i oczywiście gra Soul River została nawet oczywiście wydana na jednej płycie CD. Na jednej. Czyli to wszystko, czyli dosyć skromnie. Ja muszę przyznać, że jako, że jestem ogromnym fanem gier ze świata Nosgoth i cała ta mitologia, cała ta historia tego świata jest niezwykle ciekawie pomyślana i taka pomysłowa, że tak powiem. Pod kątem fabularnym Soul River 2 bardzo mi przypadł do gustu, no śledziłem to z zapartym tchem, zwłaszcza, że już zapomniałem niektórych wydarzeń, gdy grałem to 16 lat temu, ale dzisiaj grając, no naprawdę to chłonąłem tą całą historię, która jest opowiedziana, natomiast pod kątem mechaniki wymęczyło mnie okrutnie, szczególnie backtracking i bieganie z jednego miejsca do drugiego, no to mnie strasznie zmęczyło i to mi się nie podobało. Ale tak jak mówię, to jest gra, która głównie stawia na opowiedzenie historii, na połączenie wątków, na wyjaśnienie, kim jest Raziel, kim jest Soul River, kim tak naprawdę jest Kain, jaką pełni rolę w tym wszystkim, jaką rolę pełnią pozostałe postacie, które przewijają się w całej tej grze, często nie osobiście, tylko w jakichś wspominkach, także no, pod tym kątem gra naprawdę daje radę i jest niezwykle ciekawa, także jeżeli interesuje Cię świat Nosgoth, jak najbardziej Soul Rivera 2 powinieneś poznać, pod warunkiem, że poznałeś oczywiście pierwszą część i jeszcze poznałeś Blood Omen Legacy of Kain. Niemniej, chyba Soul Rivera nie trzeba polecać, jest to jedna z tych gier, która wielu osobom jest doskonale znana, bardziej chyba z wersji na PlayStation, ale nadal warto w nią zagrać. Jeżeli chcecie, nie wiem czy ta promocja jeszcze trwa, jest promocja na Gogu, połączona z moim kanałem, można kupić za psie pieniądze Soul Rivera i 1 i 2. Link jest gdzieś na Facebooku, nie będę wrzucał na YouTube'a, ponieważ ta promocja trwa chyba jeszcze 7 dni od momentu, kiedy ten film oglądacie. Także jak najbardziej polecam Soul Rivera, jeżeli interesuje Was historia, jeżeli chcecie po prostu zagrać, to wydaje mi się, że nie warto. Ok, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.